następna rekrutacja niech będzie globalna. Największy problem polskich firm jest taki, że szukają talentu w Polsce. Moim zdaniem nie możesz zbudować talentu, nie zbudować globalnej firmy, mając tylko wyłącznie talent polski, bo w Polsce jest za mało ludzi, którzy budowali globalne startupy, globalne biznesy, a jeśli są, to często są ludzie z korporacji, którzy nie nadają się do budowania startupu. To jest totalnie inna mentalność i totalnie inna kultura. W biznesie wszystko musi być scrappy, zrobione szybko i mega tanim kosztem. Cześć, witamy w kolejnym podcaście Innowo. Tym razem po polsku. Testujemy, jak się będzie oglądało w języku polskim. Plus dzisiaj gościa mamy z Polski, więc spokojnie możemy rozmawiać w tym języku. W naszym podcaście staramy się dawać wartość przedsiębiorcom w spółkach technologicznych. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Pisarz. Cześć Piotr. Cześć wszystkim. Piotr jest byłym bankierem inwestycyjnym, VC, pracował w Google, a w tej chwili prowadzi swoją firmę. Piotr, masz tak bogate doświadczenie, jakbyś mógł opowiedzieć o sobie. Jasne, słuchaj, wyjechałem do Londynu zaraz po studiach licencjackich na London Business School z zamiarem powrócić do Warszawy. Moim marzeniem było pracować w McKinsey, ale w Londynie okazało się, że jest jedna kariera, która tam była stawiana jeszcze wyżej nad consulting, to była bankowość inwestycyjna, więc jako taki uberambitna młoda osoba postanowiłem, że spróbuję bankowości. No i totalnie przypadkiem udało mi się dostać do banku. Słuchaj, tylko że w banku ja już po tygodniu wiedziałem, że to nie jest rola dla mnie. Niestety, wiesz, studia w Londynie były bardzo drogie, więc musiałem wytrzymać przynajmniej 1 rok, aby dostać ten pierwszy bonus i zapłacić za studia w końcu. Więc słuchaj, ja już w bankowości pierwszy bonus się po roku, ja już po 6 miesiącach tak naprawdę wiedziałem, że odchodzę i szukałem pracy w firmach technologicznych, bo technologia zawsze była moją pasją. I wybrałem sobie, wtedy rynek startupów nie istniał, to było 10 lat temu. Jakby startupy praktycznie nie istniały. Czyli w którym roku? 2011 rok. To ten cały ekosystem dopiero się budował. I słuchaj, postanowiłem, że w takim razie gdzie pójdę? Pójdę do Google, Facebooka albo Apple. Apple za bardzo nie miał siedziby w Londynie dłużej. Facebook był jeszcze małą firmą, więc to tylko Google. I no, udało tam się dostać. Problem był tam taki, że strasznie chciałem na mnie długo czekać, no albo to ofertę dostałem chyba w lutym, a wiesz, bonusy są w lipcu, więc no, przekonałem ich i no, pamiętam ten dzień, że wiesz, dzień, w którym dostaniesz bonus, wpływa na konto, zawsze dostałem SMS-y o dużej wpłacie. I pamiętam, że tego dnia się budziłem, wiedziałem, że to jest ten dzień, ja już to jest ostatni dzień w pracy, tylko dostanę ten przelew i pamiętam, że tego SMS-a nie dostałem. Taki cały znany potem wszedłem na, wiesz, online banking, sprawdziłem, a jednak przyszedł, tylko nie było SMS-a, więc mogłem spokojnie pójść do pracy. Poszedłem do pracy i chciałem się zwolnić, więc poszedłem do szefa zespołu, jego nie było. Poszedłem do wiceszefa, nie było. Poszedłem do osoby numer 3, 4, nikogo nie było. W końcu poszedłem do asystentki tych wszystkich, pytam się, kto jest najbardziej senior osobą tutaj? To poszedłem do tej osoby, słuchaj, zwalniam się. Także bardzo nie lubiłem pracy w banku. I później poszedłem do Google. Google tam spędziłem ponad 4 lata. Google było bardzo ciekawym doświadczeniem. Musiałem się dużo rzeczy oduczyć, których dzisiaj próbuję te same rzeczy nauczyć moich pracowników, bo Google bardzo uczył samodzielności. I o ile w bankowości dobry bankier to jest żołnierz, który wykonuje rozkazy, w Google było odwrotnie. Dobra osoba sama po prostu przychodzi do ciebie z pomysłami, do osób wyżej. To jest to, czego ja wymagam u mnie w firmie dzisiaj. Więc to było ciekawe doświadczenie nauczyć się, jak wygląda jedna z najlepiej zarządzanych firm na świecie. Tylko po 4 latach trochę dochodzisz do wniosku, że Google jest taką swoją bańką i wszystko żyje takim swoim światem, a ja chciałem pracować z większością mniejszych firm. I uznałem, że venture capital jest takim najciekawszym miejscem, więc poszedłem do VC. A możesz jeszcze skomentować, co robiłeś w Google, czym się zajmowałeś? Jasne, słuchaj. Tam rolę zmieniałem co kilka lat, co rok. Moją taką pierwszą rolą, ja pracowałem głównie w dziale finansów, które tak naprawdę w normalnej firmie nazwałbyś to growth team. Moja praca głównie polegała na pisaniu ciekawych kwerend w SQL-u i analizowaniu danych przez wszystkie możliwe tryby i wszystkie możliwe sposoby,
by zobaczyć, gdzie możemy wycisnąć więcej wzrostu Google. Pamiętaj, że wiesz, Google operuje na innej skali i zwiększenie czegokolwiek o jakikolwiek mały procent powoduje kilkadziesiąt milionów przychodu. Powiedzmy, jeśli zwiększymy adopcję produktu X wśród reklamodawców o 1% i to nawet jeśli to jest 1% rynku, to w ciągu roku, pamiętam z tego mojego projektu, było $30 milionów przychodu więcej dla firmy. Później dużo czasu zawsze mnie interesowały rzeczy fizyczne, więc po 2 latach przeniosłem się do działu hardware i dużo pracowałem nad tym, jak odpaliliśmy telefony androidowe w Europie, jakie ceny powinniśmy ustawiać, ile telefonów na Europę, na każdy kraj musimy mieć, aby mieć ten supply chain działało. Wszystko związane z pracą z partnerami, retailerami. I na koniec dołączyłem do działu FP&A, czyli Financial Planning and Analysis. Zaczęliśmy budować europejski hub, gdzie zaczęliśmy patrzeć na Europę jako samodzielny biznes i myśleć o kosztach, przychodach, jak zarządzać pracownikami, jak kosztami, gdzie możemy, tak strategiczne myślenie o kosztach, taki jakby mini CFO role, daleko do CFO, ale wiesz, jakby tego typu analizy i myślenie. Okej. I dotarłeś do VC. Czy tam dotarłeś? Dostałeś się do VC, Tak, słuchaj, totalnie przypadkiem. Pamiętam, że mało wiedziałem wtedy o VC, ale udało mi się to zacząć w funduszu. To był ciekawy fundusz. On się wtedy nazywał Orange Growth Capital. To było takich dwóch partnerów z Holandii. Byli partnerzy McKinsey, którzy dużo pracowali dla branży finansowej i założyli fundusz fintechowy. Oni byli w Holandii. Zatrudnili mnie jako pierwszą osobę, która tak naprawdę budowała biuro w Londynie. Słuchaj, ja tam też byłem associate, nie miałem super wysokiej roli, ale byłem sam w Londynie. Powodowało to, że praktycznie 80% czasu po prostu mogłem robić, co chciałem. Miałem jedno zadanie, tak? Jedno analizować deale, które przychodziły, a drugie szukać deali. I to, co było dobre w tej roli, to to, że jestem rzucony na głęboką wodę, jesteś sam w Londynie, nie znasz nikogo, nie masz nawet szefów, którzy mogą ci pomóc, więc co robisz? Networkujesz. Po prostu zacząłem pisać do każdego VC, cześć, pracuję w innym funduszu VC, spotkajmy się, wymieniamy się deal flowem. I w ten sposób udało mi się bardzo szybko zbudować cały network, zbudować kontakty, ale też dużo nauczyć tych ludzi, bo rozmawiasz z nimi, widzisz, czego oni szukają, co oni patrzą, wysyłasz im transakcje, widzisz ich komentarze, widzisz, co mi się nie podoba w tych transakcjach, co mi się podoba. No i to była bardzo ciekawa rola. Tylko ten fundusz tam, jak wiele funduszy VC, po jakimś czasie miał wewnętrzne problemy. Tam partnerzy się rozstali i ten fundusz nadal istnieje, ale ja jakby widziałem, że mogę robić coś innego, więc odszedłem do DN, który jest takim dużo większym, dużo bardziej szanowanym funduszem. I tam byłem odpowiedzialny za kilka rzeczy, głównie za fintech, SaaS i Europę Środkową. Także tam spędziłem trochę czasu. No dobra, a możesz, to proponowałbym przejść, bo do VC myślę jeszcze wrócimy, jak będziemy rozmawiać o twojej drodze przedsiębiorczej, ale opowiedz trochę, może po pierwsze, jak podjąłeś decyzję, żeby z VC stać się przedsiębiorcą i co robisz dzisiaj? Jasne. Słuchaj, gdy byłem w VC, spotykałem się dosłownie z tysiącami startupów. Zdecydowana większość z nich nie pasowała do naszego modelu. Fundusze VC szukają startupów, które będą następnymi unicornami. Szukasz biznesów, które naprawdę będą warte miliard, kilka miliardów. Przychodzi do ciebie wiele founderów, którzy mają fajne biznesy, ciekawe biznesy, które jest dużo większa szansa, że one przeżyją, ale tak naprawdę one nie wpisują się w twój model tych olbrzymich returns i dużego ryzyka. Z drugiej strony, w tym samym czasie też, ale tam 1,5 roku temu zauważyłem, że w Stanach coraz bardziej popularny powstaje jest nowy model finansowania, zwany revenue-based financing, revenue-based lending, gdzie firmy, które mają stabilne przychody, rosnące przychody, ale potrzebują teraz dużo kapitału, żeby urosnąć. Potrzebują kapitału, żeby zainwestować w marketing, żeby zainwestować w zapasy, żeby zainwestować w sprzedaż. Mają to nowe źródło kapitału. Nie muszą się rozwalić. Founderzy nie muszą oddawać 20-30% firmy po to, żeby te wszystkie pieniądze wydać na reklamy w Google, Facebooku. Mogą po prostu wziąć te pieniądze i oddać je z przyszłych przychodów. I to jest to, co robi Uncapped. Tak naprawdę zacząłem od tego, że chciałem zainwestować w firmę tego typu. Uznałem, że to jest super model, to będzie przyszły unicorn
A muszę być pierwszą osobą, która znajdzie foundera, który robi to w Europie i zainwestować w niego. Po 4 miesiącach szukania okazało się, że nikt tego nie buduje i uznałem, że słuchaj, w takim doświadczeniu w tym, jak reklamy w internecie się sprzedaje i kupuje, mam doświadczenie w inwestowaniu w firmy. W sumie może nie ma lepszej osoby, żeby to zrobić niż ja. I w tym momencie postanowiłem odejść i założyć Uncapped. A czym to się różni od pożyczki? No bo to rozumiem, że jest to takie dłużne finansowanie, które dajecie spółce i ona ma elastyczność spłaty, tak? Tak, słuchaj, jest kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, normalna pożyczka ma określony okres spłaty, określone oprocentowanie. Nasz model RBF nie jest to pożyczka, ale firma odsprzedaje nam przyszłe przychody tak naprawdę. Czyli nie naliczamy odsetek. Po drugie, naprawdę jeśli twoje przychody spadają, my nie dostajemy nic. Jeśli twoje przychody rosną szybciej, spłacasz nam dużo więcej. Krok wstecz. Model wygląda na tym, że na przykład przychodzi do nas masz firmę e-commerce'ową, sprzedajesz, przypuśćmy, ubranie online, albo masz fajny brand. Weźmy taki przykład z życia wzięty, że tak powiem, czyli dokładnie, firma e-commerce'owa jakiej wielkości? Nasz pierwszy klient, to była właśnie firma D2C, super brand londyński, bardzo fajne ciuchy dla mężczyzn. Biznes, który jest taki break-even praktycznie, ale jak rośnie, bardzo fajnie rośnie, ale rośnie z reinwestycji, rośnie z przychodów od klientów. Chcieli rosnąć szybciej, ale VCs nie lubią inwestować w e-commerce, to trochę, małe multiple nie rosną, ciężko, żeby urosły 100 razy w ciągu roku, więc ciężko zrobić tego unicorna. Więc ten klient przyszedł do nas i słuchaj, my wiemy, że on za każde, przypuśćmy, 100 000 funtów wydane w marketing, oni zarobią 2 razy tyle. I oni po prostu mają to policzone, więc im więcej my im dosypiemy pieniędzy na marketing, tym oni szybciej mogą rosnąć. Więc taki klient przychodzi do nas, my dajemy mu, przypuśćmy, 100 000 funtów na reklamę w internecie i mówimy, słuchaj, oddajesz nam za to 10% przychodów. My za to pobierzemy małą płatę, 6%. Więc oni przez tak długi czas, jak tylko, żeby spłacą te 100 000 plus 6%, 106 000, oddają nam te 10% przychodów. To może zająć 3 miesiące, może zająć 6, może zająć rok, mogą nigdy nie oddać. Ale po prostu oni wiedzą, że mają tu marżę i w tym czasie po prostu oddają nam te przychody. Okej. I, że tak powiem, no strings attached, czyli jak pożyczam 100, to muszę oddać 106, płacąc wam 10% przychodu, tak? Dobrze. Dokładnie. Słuchaj, dokładnie. Nie ma żadnych... Nasza umowa kredytowa ma 6 stron. Jest napisane bardzo prostym językiem. Słuchaj, spędziliśmy pierwszy miesiąc. Nasi prawnicy byli załamani, bo my po prostu każdy punkt, ale słuchaj, czy nie można tego prościej? Dlaczego to jest skomplikowane? A czy nie możemy tego usunąć? A po co to jest? A nasza umowa ma dosłownie 6 stron. Jest napisane takim językiem, aby każdy przedsiębiorca mógł go zrozumieć, przeczytać samemu, bo chcemy, aby nasz produkt był dla każdego. Chcemy, aby nasz produkt był prosty, przejrzysty, nie mamy żadnych dodatkowych opłat. Słuchaj, prosta umowa. Co najważniejsze, nie ma tak zwanej personal guarantee, czyli nie potrzebujesz zostawiać swojego domu. Nie bierzemy żadnego security na firmę, co jest bardzo rzadkie w tej branży. Nie bierzemy żadnych warrantów, czyli nie mamy żadnego equity. A waluta? Jak w Polsce udzielacie, to udzielacie w złotówkach, w euro, w jakiej walucie? W Polsce udzieliliśmy tylko chyba 2 klientom do tej pory pożyczki i niestety nie operujemy w złotówkach, więc dajemy klientom możliwość wzięcia dzisiaj pożyczki w euro lub funtach. Chcielibyśmy wprowadzić lokalne waluty, ale nie jest to dla nas priorytet w tym momencie. Okay. Ja chyba nie wiem, czy mogę powiedzieć kto, ale jedna z naszych spółek portfelowych jest waszym klientem i bardzo sobie chwalili, nie? W sensie wiem, że bardzo fajnie to, przynajmniej z ich strony bardzo fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że z waszej także. Z naszej też, super firma. Zawsze fajnie inwestować polskie startupy w tym szczególnie, że to był taki dla nich trochę, przełomowy moment. A żeby mieć też zrozumienie odnośnie skali, to takim typowym albo idealnym klientem, jak ktoś w Polsce to ogląda, to ile powinien mieć przychodów taki e-commerce, żeby do was przyjść, albo żeby przyjść, albo jaki jest idealny klient? Słuchaj, minimalnie w złotówkach powiedzmy 50 000 złotych. To jest taki... 50 000 złotych? Miesięcznie. To jest taka skala, kiedy zaczyna się dla nas opłacać, ale dla nas
jest dla nas małym klientem, ale możemy ci już udać tego kapitału, dać kapitał. Taki nasz przeciętny klient ma około 100 000 funtów miesięcznie przychodu. To jest taki nasz średni klient. I to jest taki, małej wielkości e-commerce w Europie. A kwota pożyczki, którą udzielacie minimalnie albo maksymalnie? Minimalnie to jest 10 000 funtów, czy tam euro. A najwyższa, którą udzieliliśmy dzisiaj, to jest 2 miliony funtów. Ale już pracujemy na czymś dużo większym. Nieźle. Także nasza ambicja na przyszły rok to kwoty dużo większe. Dobra. Przejdźmy trochę, jeśli mogę zaproponować, z twojego produktu do ciebie jako bycia przedsiębiorcą. Możesz powiedzieć trochę, w jaki sposób myślisz o Uncapped, w sensie na przykład jak myślisz, gdzie ten biznes będzie za kilka lat, albo jak nie myślisz tak daleko, to chociaż jakby to może być za kilka kwartałów, ale do czego chciałbyś dojechać? Jasne, że myślę za kilka lat, mam całą wizję. Naszą wizją jest to, aby Uncapped było takim nowej generacji najlepszym bankiem dla startupów i firm technologicznych, ogólnie firm online. Dzisiaj, gdy o tym myślisz, masz tak naprawdę Silicon Valley Bank, to jest jedyny taki duży globalny bank, który udziela kredytu globalnie, plus ma inne produkty, tak? Można mieć konto, transakcje walutowe. Nie wiem, czy jesteście klientem Silicon Valley Bank, my jesteśmy. Jest to olbrzymia firma, tak? Ale sobie pomyślisz, dzisiaj trochę przestarzała już. Jakby nie oferuje tego w taki sposób, jaki dzisiejszy klient zasługuje. To co my chcemy zrobić, aby Uncapped był takim pierwszym miejscem, gdzie każdy startup przychodzi i dostaje wszystkie produkty potrzebne na jego wzrost. Przychodzisz, zaczynamy od tego, że założymy ci konto, pomożemy ci założyć firmę, pomożemy ci, z pierwsze transakcje walutowe zrobić, później urośniesz, damy ci twoją pierwszy kredyt, pierwszą pożyczkę, pomożemy ci zahedżować twoje przychody, które masz w dolarach na przykład, bo jesteś SaaS-em, sprzedaż połowę w USA i chcesz zabezpieczyć się, jesteś e-commerce'em, kupujesz dużo w Chinach albo we Włoszech, Portugalii, pomożemy ci zahedżować euro czy renminbi, urośniesz więcej, pomożemy ci zarządzać twoją gotówką, pomożemy ci zdobyć venture debt, a tak naprawdę damy ci też dodatkowych usług. Mamy partnerów, którzy dadzą ci usługi płatnościowe, ubezpieczenia, wszystko inne, co potrzebujesz do tego, aby twoja firma urosła. Chcemy być takim twoim głównym, numerowym partnerem, z którym codziennie rozmawiasz o tym, aby pomóc aby twój biznes wszedł na lepszy poziom. Tak na logikę, ja wiem, że tak nie jest, ale tą rolę powinien spełniać bank, nie? Że idziesz do banku i dostajesz pożyczkę, kredyt, cokolwiek, ale też rozumiem, że w spółkach technologicznych, które są wcześniej, to jest praktycznie niemożliwe, nie? To jest rola, którą kiedyś spełniał bank. Jak pomyślisz, gdzie była rola banku pewnie z 50 lat temu, gdy były banki spółdzielcze, to ten twój lokalny bankier to była osoba, którą mogłeś porozmawiać o biznesie, on ciebie znał osobiście, mógł ci pomóc. To jest też trochę to, co my dzisiaj robimy, tak? Nasz główny produkt to jest kapitał, ale my pomagamy founderom, pomagamy w fundraisingu, łączymy ich z inwestorami, pomagamy im zdobyć nową agencję marketingową, mówimy do kogo pójść, pomagamy im zmienić prowajdera płatności, łączymy ich, budujemy całe community founderów, którzy robią podobne rzeczy i pomagamy im pomóc sobie nawzajem. My jakby chcemy zastąpić taką rolę często pełnią fundusze VC w większych firmach. Tak? Dobry fundusz VC ma swoje community, pomaga founderom, ale niestety większość tych founderów nie ma możliwości skorzystać z dobrodziejstw posiadania takich dobrych inwestorów, jak na przykład Innovo, i nie ma tego całego community ze sobą, nie ma wsparcia Tomka, nie ma wsparcia Maćka, więc nie mamy do kogo. My chcemy to zastąpić. No jasne, no bo tak jak powiedziałeś, to znaczy tych unicornów jest relatywnie niewiele, nie? I nawet firm z potencjałem jest niewiele, no i zdecydowana większość firm to też jakby wiesz, to my bardzo często widzimy bardzo fajne firmy technologiczne, zyskowne już często albo na poziomie break-even, ale jednak niefinansowalne przez VC. Nie? Dokładnie. A venture debt jest bardzo drogi, nie? Bo też można by pomyśleć, że venture debt jest taką opcją, ale to jest coś, co jest relatywnie drogie, przynajmniej jak w różnych case'ach żeśmy to... Jest drogie, plus często też, też masz dużo strings attached i dostępny też do bardzo niewielkiej ilości founderów tak naprawdę, bo też często venture debt można zrobić tylko z rundą, plus fundusze venture debt nie zainwestują 100 000 euro, tak? One chcą zazwyczaj przynajmniej 2-3 miliony, a większość tych takich mniejszych founderów
Founderów mniejszych spółek nie ma możliwości skorzystać z nawet venture debt. Czy możesz zdradzić trochę takiej swojej kuchni? Jak organizujesz sobie dzień? Jak ustalasz priorytety? W jaki sposób pracujesz? Wow, duże pytanie. Słuchaj, ja jestem osobą bardzo chaotyczną tak naprawdę. To jakby więc staram się na ile mogę zablokować sobie wcześniej rzeczy. Jeśli coś jest super ważnego do zrobienia, muszę sobie zablokować czas w kalendarzu, bo inaczej nie będzie na to czasu w ciągu dnia. Ale ogólnie jakby z moim co-founderem jesteśmy takim yin i yang. On jest osobą bardzo dobrze ustrukturyzowaną, procesy. Ja jestem tą osobą, która po prostu burzy wszystko w firmie i robi nieporządek, ale też za to ciągnie ją do przodu, tak? Bo dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy projekt musi być na teraz. On potem to sprząta i uważa, że były procesy. Dzień zaczyna się, dosyć późno tak naprawdę. Nie lubię wcześniej rano wstawać, więc zazwyczaj dzięki temu, że pracuję teraz z domu, jesteśmy fully remote, zazwyczaj budzę się o 7:38 rano, szybkie śniadanie i około od 8:30, sprawdzam maile, patrzę, co się dzieje. Dzisiaj myślę tak 60% mojego czasu to są interviews, jakby rozmowy z ludźmi, jakby rośniemy bardzo szybko, chcemy zatrudnić mniej więcej, 2 miesiące temu mieliśmy 8 osób, myślę, że za 2 miesiące chcemy być 20. Więc bardzo szybko rośniemy i na żeby zatrudnić każdą osobę pewnie muszę mieć 50 rozmów, tak? Przeprowadzić, więc no dosłownie, słuchaj, tak jak dzisiaj to dosłownie, 10 rozmów, jutro to samo. Większość mojego dnia zajmuje poznawanie ludzi, a reszta to jakieś dużo spotkań wewnętrznych z zespołem, dawaniem feedbacku na naszych projektach, plus z partnerami, tak? Jakby jest wiele takich spotkań, które musi iść CEO, bo inaczej firma nie traktuje cię poważnie, więc wszystkie partnerships to też moja rola, gdzie ja się nim zajmuję. Wiesz co, zgłębmy ten temat rekrutacji. Masz 8 osób, w ciągu kilku miesięcy to będzie 20. Jak to robisz? Czy najpierw ustalasz, jakie stanowiska szukacie i szukasz najlepszych ludzi do tego, bo widziałem u ciebie ostatnio taki post na LinkedInie chyba, że jeśli jesteś ekspertem prawie w czymkolwiek, to odezwij się do mnie, bo my szukamy tak dużo ludzi. To jak ty patrzysz na rekrutację? Słuchaj, tak, mam 2 funnele tak naprawdę. Mam jeden funnel, gdzie mam określone stanowiska i wiem dokładnie, czego szukam. I tutaj na przykład rekrutujemy masę inżynierów, użyjemy frontend dewelopera i kilka innych ról. Mam dosłownie bardzo określone wymagania. Mam też drugi funnel, gdzie po prostu mam kilka ról, które są bardzo generalist i to są role tak różne, że tak naprawdę szukam chief of staff. To jest Alan Hetney 2, dla mnie, dla mojego co-foundera. Rola chief of staff to jest rola, gdzie tak naprawdę szukasz przedłużenia siebie. Szukasz kogoś, kto pomoże mi w moich projektach, czyli w ciągu dzisiaj spędzi kilka godzin pomagając mi w rekrutacji, przygotuje nowe job descriptions, umieści ogłoszenia, później pomoże mi przemyśleć strategię, jak wejść na nowe rynki, później pomoże przygotować się na rozmowę, na podcast z Tomkiem, a wieczorem zrobi analizę i pomoże przeanalizować, co się dzieje z naszymi klientami i przemyśleć nowy pricing na przykład. Także rola tak różna, że musi być ktoś po prostu, kto uwielbia się uczyć, uwielbia się rozwijać, nie boi się wyzwań, ale to jest ktoś, kto może mieć praktycznie jakikolwiek background, o ile jest osobą ciekawą, o ile jest osobą, która myśli, ma taki critical thinking. W sumie nie znałem wcześniej takiej roli chief of staff. Czyli to nie jest takie HR-owe, bo ja bym strzelał, że to bardziej HR-owe, tylko to jest takie, ja bym to nazwał COO albo taki project manager, tak? Czy... Ja bym nazwał special project, tak? Bo moja rola w firmie to jest tak special project, tak? To, co ja robię, to jakby rola CEO w firmie. Na czym polega, tak? To jest właśnie rola CEO w firmie. Słuchaj, są tak naprawdę 3 zadania, tak? Jedno, zabrać pieniądze, żeby firmie zabrakło pieniędzy. Najważniejsza. Jakby firma nie może zbankrutować, więc jeśli firma nie ma pieniędzy, to powiedz CEO. To jest najważniejsza rola. 2, wyznaczyć strategię dla firmy i cele, aby ludzie wiedzieli, w którą stronę mają iść. I trzecia rola, najważniejsza, zatrudnić tych ludzi. To są jedyne 3 zadania, jakie ma CEO. Moim zdaniem. I
w ramach tych ról, tak, jakby fundraising właśnie zamknęliśmy rundę, będziemy ogłaszać za kilka dni. Rekrutacja, tak jak ci mówiłem, dużo się tym zajmuje i teraz to są cele, tak? Problem naszej firmy jest taki, że jesteśmy firmą małą, tak? Mamy dosłownie 12 osób i możemy wyznaczyć te cele, ale wiele z nich niestety nikt inny nie może zrobić, bo nie mamy do tego ludzi. Więc te cele niestety robię ja lub mój co-founder, te projekty. I to, co staram się zawsze robić, to zrobić jak najwięcej SEM-u sam, doprowadzić do pewnego momentu, aż jakby coś jest na tyle duże, że w końcu możesz się pozwolić na to, żeby zatrudnić na zatrudnienie osoby na tą rolę. Bo nasza filozofia w ogóle firmy jest taka, że jesteśmy mega tani. Słuchaj, i jakby nienawidzimy wydawać pieniędzy. W sensie lean, tak? Tak tani w sensie... Tak, ale ja myślę, że tani, słuchaj. No to po polsku nie lean, tylko po prostu jesteśmy tani. No jak możemy zapłacić, to nie zapłacimy. No słuchaj, jakby myślę, że wiele firm wydałoby dużo pieniędzy na, nie wiem, na cokolwiek, na rekruterów. My nigdy nie wydaliśmy pieniędzy na rekruterów. Po prostu jest to, jeśli ja mam zapłacić komuś 15, 20, 25% pensji rocznej, ja wolę zapłacić więcej tej osobie, zatrudnić ją samemu, tak? I mieć lepszą osobę. Nasza obecna strona internetowa była zrobiona przez nas, tak? Po prostu sami się nauczyliśmy narzędzi, sami zrobiliśmy stronę internetową, bo wtedy byliśmy dużo mniejsi, szkoda nam było wydać 10 000 funtów na agencję czy na logo, tak? Nasza filozofia jest zawsze, jeśli możemy coś robić tanio, zrobić to tanio. Bo ja widziałem startup, który zebrał dużo pieniędzy i przepalił je wszystkie, wiesz? Pamiętam, miałem takie doświadczenie, był taki founder, taki duży startup, zebrali $20 milionów, gdzie tam ja byłem board observerem i byłem associate, mało wiedziałem, ale przychodziłem do tego biura i widziałem masę osób, które nic nie robią, pieniądze przepalane, tam na wejściu do każdego meeting roomu był iPad, gdzie tam kalendarz się wyświetlał, tak wow. Naprawdę? Na cholerę takie, founderzy, gdy dostają dużo pieniędzy, lubią wydawać pieniądze niepotrzebnie. My bardzo staramy się tego nie robić. Opowiedzmy może trochę, bo wydaje mi się, że do tego masz unikalne doświadczenie, o fundraisingu. Jak ty podchodzisz do fundraisingu? Bo rozumiem, że zebrałeś dotychczas 2 albo 3 rundy już w Uncapped, prawda? 2 rundy, tak. 2 rundy już zebrałeś. Czy mógłbyś powiedzieć, jak prawidłowo ogarnąć proces fundraisingu? Jak ktoś, kto był w VC tyle lat i teraz jest founderem, to jak, rozumiesz, zakładam, że wchodzisz cały na biało i fundraizujesz, ale jak ten proces powinien być dobrze zorganizowany według ciebie? Słuchaj, musisz być bardzo dobrze przygotowany. Także gdy przychodzisz do fundraisingu, mieliśmy 2 rundy, tak? Jak pierwsza była w ogóle, zanim było cokolwiek, pierwsza runda byłem ja i pitch deck. I to jest też totalnie inny fundraising. Nasza druga runda zamknęła się tutaj w połowie września, nie wiem kiedy będzie ten podcast, może już będzie ogłoszona, gdy będzie ten odcinek. Tutaj już mieliśmy dane, mieliśmy tryki, była dużo większa. To są troszkę odrobinę inne procesy, ale tak naprawdę nie tak bardzo. Pierwsza rzecz, co trzeba zrobić, musisz się przygotować, tak? Wszystkie materiały. Więc model finansowy, slajdy, cały research, który jest potrzebny, odpowiedzi na wszystkie pytania muszą być gotowe i później ja na przykład, nawet gdy to była pierwsza runda, nie miałem inwestorów, znalazłem kilku znajomych inwestorów i wysłałem im wszystko, tak? Także i feedback. I tych iteracji mojego pitch decku było dosłownie 70, tak? Musisz naprawdę dostać feedback osób, które są z branży. Poproś znajomych founderów, poproś znajomych inwestorów, niech ci dadzą jakieś, pomogą ci to przygotować go tak, aby twoja wizja była jasna, czytelna, też bardzo przejrzysta, aby ten tak był dosyć krótki i musisz sprzedawać siebie. Wiesz co, poczekaj, następny krok jeśli mogę, to rozumiem, że mówisz o tej pierwszej rundzie, takiej bardzo wczesnej jeszcze. Tak. I powiedziałeś, musisz się przygotować albo mieć dokumenty. To jakie to są dokumenty? Bo deck to jest jasne, ale co jeszcze? Bo powiedziałeś model finansowy, co w sumie ja bym powiedział jest dziwne, bo często to jest bardzo wczesny moment, żeby mieć model finansowy. Ale to jakie są takie rzeczy, które trzeba mieć? Wiesz co, żeby być przygotowany? Ja uważam, że model finansowy to jest ten bullshit, ale założę się, że wiele inwestorów się to poprosi i po prostu twoja rola jako foundera jest być przygotowanym, tak? Jeśli już jesteś firmą, która działa, musisz mieć model, bo oni nawet po to, żeby zobaczyć koszty, tak? Oni chcą zobaczyć koszty plus twoje założenia co do przychodów. Ten liczby mogą się totalnie nie spinać, ale po prostu musisz przynajmniej pokazać swoje założenie, jak myślisz o unit economics, tak?
żeby pokazać tak naprawdę, my musieliśmy pokazać tak naprawdę, ile będziemy zarabiać, na czym, jak to będzie wyglądać. Nasz model finansowy był wyssany z palca w jakiejś części, a w drugiej części ja wiedziałem, jaka jest ekonomika tego biznesu dla moich konkurentów, czy tam peers w Stanach, tak? Ja wiedziałem, ile oni charge'ują, jakie są defaulty, jak to wszystko wygląda, cała ekonomika. Na tej podstawie miałem jakieś założenia, ile sprzedawców będę miał, ile klientów mi się uda pozyskać, jaka będzie dochodowość, ile kapitału potrzebuję na to, ile potrzebuję wydać na zbudowanie pierwszej wersji mojego produktu. Inwestorzy chcą widzieć, że przemyślałeś każdy element twojego biznesu, chcą widzieć plan, tak? Zbieraliśmy dużo rund. Nasza pierwsza runda to była dosyć spora jak na biznes pre-launch, ale dzięki temu, że jasno przedstawiliśmy wizję, powiedzieliśmy, słuchaj, potrzebujemy tyle na zbudowanie produktu, tyle na udzielenie pierwszych pożyczek, a tyle na jakieś tam jeszcze na to, żeby zebrać następną rundę. Oni wiedzieli, że wiesz, nie możemy zebrać 500 000 funtów na taki pre-seed, musi być ta dużo większa kwota i uwierzyli w ten biznes dzięki temu. A co, że ci inwestorom mówili, że za tą pierwszą rundę jeszcze przed startem dowieziecie? Znaczy, że gdzie będziecie przy kolejnej rundzie i ile miesięcy zakładaliście w sensie ile miesięcy zakładaliście, że potrzeba do kolejnej rundy? Słuchaj, zakładaliśmy, że potrzeba 12 miesięcy, zrobiliśmy rundę w 9. Zakładaliśmy, że... mieliśmy 3 założenia. Tak? Mieliśmy założenie, że zbudujemy MVP produktu, mieliśmy założenie, że zbierzemy pierwsze kilka milionów, pierwsze 2 miliony, 3 miliony długu i mieliśmy założenie, że zdobędziemy 3 klientów. Przy rundzie mieliśmy kilkanaście klientów, rząd wielkości więcej długu i było dużo szybciej. Okej. I rozumiem, że zbierając drugą rundę, to już mieliście i MVP, tak jak powiedziałeś, i rosnący biznes i to już trochę inaczej się zbiera, nie? Inaczej, a podobnie, wiesz, mimo wszystko biznes działał. Czyli to, co tak naprawdę, to, co udało nam się zawsze, gdy founder zbiera rundę, powinien myśleć o tym, co chce pokazać, jakby albo nie. Zawsze jakieś ryzyka jest na zbudowanie biznesu, tak? Jakie ryzyka on pokaże, że rozwiązał między pierwszą rundą a drugą, tak? Tak naprawdę w naszym biznesie zdobycie 3 klientów nie udowodniało tego, że mamy jeszcze popyt na rynek. To udowodniło tylko to, że jesteśmy w stanie zbudować coś i to działa i tak naprawdę możecie mi zaufać, że być może poprowadzę ten biznes dalej. Ale tak naprawdę nieprawda jest. Wiesz co? Udało nam się udowodnić to, że pozyskamy dług. Pozyskanie długu w naszym biznesu było kluczowe i tak naprawdę, że w to, że jakiś, bo firmy, które, wiesz, banki czy fundusze, które inwestują w dług, są bardzo risk averse, nie lubią brać ryzyka. I zdobyć kapitał jako nowa instytucja pożyczkowa jest bardzo ciężko. I wydaje się, że tym takim celem pierwszym było to udowodnić, że jesteśmy w stanie to odpalić i jakaś instytucja pożyczkowa nam jest w stanie zaufać. To zrobiliśmy. Rozumiem. Dobra, sekunda. Albo ci nie powiedziałem o fundraisingu jeszcze, słuchaj, bo to jest... Ale lecimy dalej o fundraisingu, no? Bo słuchaj, z tym fundraisingiem najważniejsza rzecz jest taka, ale to nazywam Blitzkrieg. Po prostu, słuchaj, gdy ja fundraisuję, mam listę 80 funduszy, zazwyczaj, czy tam 100, dzielę ich na tier 4, 3, 2, 1. Od tych, które najbardziej bym chciał, do tych, których najmniej chcę. I idę po prostu falami. W niedzielę zdobywam intro albo maile do wszystkich tych funduszy i na samym początku do tych najgorszych, do tych, których nie chcę. Żeby się do nich odbić. Tak, dokładnie, słuchaj. Oni wezmą część z nich po prostu albo mnie oleje, część z nich zaprosi na spotkanie. Bardzo szybko się uczę. Widzę, co nie działa w pitch decku, widzę, co działa w pitch decku, widzę, jak oni reagują na pytania, też ćwiczę odpowiedzi. Ja sobie też przygotowuję każde pytanie, które mi zadają, ja sobie zapisuję. Mam taki cały dokument Q&A. I żeby po prostu później mieć wyuczone odpowiedzi na każde pytanie, one się powtarzają. I później, idę do następnej tier inwestorów i po pierwsze, tam już mam jakąś trakcję i pytają się mnie, słuchaj, z kim rozmawiasz? No już mam tutaj trzech funduszy, które są zainteresowane wstępnie. Plus 2 jestem bardziej nauczony. I w momencie, gdy dochodzę do najlepszych funduszy, to słuchaj, mam wszystkie przygotowane odpowiedzi, proces idzie bardzo szybko,
zadają mi pytanie, tutaj słuchajcie, tu mam cały dokument, który ma wiesz, kilkadziesiąt stron, wszystko opisane w moim biznesie, wszystkie dodatkowe analizy przygotowane dużo szybciej, bo one też się powtarzają, tak? Plus odpowiadam też lepiej. A jak founderzy powinni myśleć o wycenie? W sensie, czy powinni mówić, chcę tyle pieniędzy za tyle procent, czyli taka jest wycena? Czy oczekujesz, że to fundusz położy ten sheet z wyceną? My nie... To jest skomplikowany temat. My zazwyczaj nie mówiłem wyceny, ale miałem jasny plan, ile chcę pieniędzy. Fundusze VC tak naprawdę wszyscy wiedzą, tak? Jakby będą chciały 15-25% udziałów, więc wycena to jest taka jakby given, chyba że idzie ci tak super, że po prostu masz założenie, że słuchaj, wiem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć, nie wiem, maksymalnie 10% dilution i wtedy mówię, że wycena minimalnie taka, bo wiem, że mam takie zainteresowanie, że jestem w stanie to osiągnąć. A w przeciwnym razie myślę, że lepiej po prostu nie mówić o wycenie i słuchaj, niech rynek wyceni. Mieszkasz w tej chwili w Anglii, prawda? Tak jest. Możesz opowiedzieć trochę o różnicach w prowadzeniu biznesu, w przedsiębiorczości między Polską a Anglią, albo takie, no wiesz, bo ty też jako VC pokrywałeś Polskę, pamiętam, to znaczy spotykaliśmy się, też znaliśmy się, więc jak ty widzisz, nie wiem, główne rzeczy, które polscy przedsiębiorcy mogliby dowiedzieć się od angielskich, nauczyć od angielskich? Okej. Dobre pytanie. Nie mam ten luksus, że większość przedsiębiorców polskich, których znam, to są najlepsi polscy przedsiębiorcy. Wydaje mi się, że ci najlepsi przedsiębiorcy są bardzo dobrzy, tak? I jakby średnio pewnie są tak samo dobrzy jak ci brytyjscy. Dla mnie zawsze największym problemem polskich przedsiębiorców było to, jak mało globalnie wychodzą, tak? I jak wiele biznesów polskich skierowanych na Polskę, co nie ma najmniejszego sensu. Rynek polski jest po prostu za mały, za mało szybko adoptuje rzeczy. Jest za mało też nowy, tak? Dla nas na przykład, powiem szczerze, budowanie, my chcemy pomagać polskim firmom, jest bardzo ciężkie z prostych powodów. W Polsce brakuje technologii, tak? Jakby polskie systemy płatności są wbrew pozorom bardzo zacofane, tak? Jakby direct debit jest bardzo zacofany, użycie kart jest bardzo małe, nie ma biura kreatywnego dobrego. Cała ta infrastruktura fintechowa, moim zdaniem, która może 10 lat temu Polska myślała, że jest bardziej zaawansowana, dzisiaj to już nie jest faktem, tak? Dzisiaj, wiesz, w Anglii mamy masę startupów, masę firm, masę fintechów, z których korzystamy, które dają nam wszystko. Zbudowanie naszego biznesu typowo na Polskę, no powiem ci szczerze, jest bardzo, bardzo ciężkie. Jakby na razie wszystkie nasi klienci w Polsce są obsługiwani bardzo manualnie, bo nie ma tej infrastruktury, więc to jest duża różnica. Plus na przykład, wiesz, kontakty z urzędem skarbowym w Polsce, w Wielkiej Brytanii są też totalnie inne. Jakby całe to, że w Wielkiej Brytanii nigdy nie był notariusza, w Polsce mamy spółkę w Polsce i te notariuszami zawsze przerażają, tak? Założenie firmy jest dużo, dużo trudniejsze nawet. Jak najmniej biznesu w Polsce z mojej perspektywy dzisiaj. To musi się dużo zmienić jeszcze, żeby do tych standardów brytyjskich dorosnąć. Ale co taki, wiesz, bo to jest takie ogólne, a powiedziałbym, ktoś, kto nas ogląda, co mógłby od ciebie wyciągnąć dzięki twojej perspektywie, nie? No bo byłeś VC, patrzyłeś na masę rzeczy w Polsce i w Londynie, nie? To co ktoś mógłby zaimplementować dzisiaj albo w tym tygodniu, nie? Następna rekrutacja niech będzie globalna. Największy problem polskich firm jest taki, że szukają talentu w Polsce. Moim zdaniem nie możesz zbudować talentu, nie zbudować globalnej firmy, mając tylko wyłącznie talent polski, bo w Polsce jest za mało ludzi, którzy budowali globalne startupy, globalne biznesy, a jeśli są, to często są ludzie z korporacji, którzy nie nadają się do budowania startupu. To jest totalnie inna mentalność i totalnie inna kultura. W biznesie wszystko musi być scrappy, zrobione szybko i mega tanim kosztem. To bardzo ciekawe i szczególnie pamiętam, jak się spotkaliśmy, wspomnieli, że jakby w wyniku albo trochę przez koronawirusa ty podjąłeś decyzję, powiedz mi, czy to dobrze zrozumiałem, żeby budować ten biznes zdalnie. To znaczy Uncaped jest firmą, gdzie wszyscy pracują dzisiaj zdalnie i planujecie tak zostać. Czy tak jest? Tak jest. Dzisiaj nie mamy biura. Słuchaj, nie macie biura? Nie mamy biura, żadnego biura. Jest wiele pracowników w firmie, których ja nigdy nie widziałem osobiście. Nie spotkałem osobiście. Nasza rekrutacja dzisiaj, wiesz, gdy my rekrutujemy inżyniera, to umieszczamy ogłoszenia No Fluff Jobs, czy tam Judge IT, ale tak samo umieszczamy na portalach gdzie indziej i na przykład frontend developer, większość kandydatów nie jest polski. Kandydaci są, wiesz, z
dzisiaj spotkałem się z klientem z Portugalii, z Hiszpanii, z Egiptu. Globalny talent. Chcemy, by byli w naszej strefie czasowej, bo na tym nam zależy, żebyśmy mogli się do siebie dzwonić, ale oni mogą być gdziekolwiek w tym miejscu. Tak samo, wiesz, marketing manager, czy nie wiem, dzisiaj miałem rozmowę na Chief of Staff i kandydat mieszka w Chorwacji, tak? Więc po prostu szukamy talentu globalnie, bo wiemy, że talent jest wszędzie i bardzo polecam każdemu nie ograniczać się tylko do zespołu w Polsce, bo to też powoduje większe diversity i jakby więcej spojrzeń, które mogą być bardzo wartościowe dla firmy, która chce wejść na nowe rynki na przykład. To jest, myślę, super insight. My też w Innowo w tej chwili, jak szukamy, to staramy się szukać globalnie i też dzięki pracy zdalnej to jest możliwe i myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny punkt. Słuchaj, ja nie mam więcej pytań. Jeśli chcesz coś dodać, było to dla mnie super ciekawe w ogóle dowiedzieć się i o twojej firmie i twojej ścieżce. Jeśli chcesz coś dodać, że tak powiem, to jest ten moment. Jeśli ktośkolwiek buduje ciekawy startup, ma przychody i szuka alternatywy do VC, zapraszamy do nas. Jakby chętnie spotkamy się z każdą firmą europejską i zobaczymy, czy możemy pomóc. To jak to zrobić? Wejść na stronę i przez stronę po prostu... stronę, dokładnie. weareuncapped.com. To bardzo polecam wszystkim. Piotr, dzięki wielkie i życzę ci miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.